Ten projekt jest ważny dla pielęgniarstwa w Polsce, ponieważ jest głosem pielęgniarek. Jest to projekt, który pokazuje, jak ważne są pielęgniarki w służbie zdrowia, w opiece nad pacjentami. Niestety Polska, jak i wiele różnych krajów w Europie, boryka się z brakiem pielęgniarek w służbie zdrowia, dlatego potrzebne są takie konkursy, potrzebny jest ten głos i takie promocje tego zawodu. Potrzebne jest również podnoszenie prestiżu tego zawodu, bo jest to ważne. Rola pielęgniarek zmieniła się w ostatnim czasie bardzo. Ja na co dzień pracuję z pielęgniarkami szkolnymi i również tutaj w medycynie szkolnej widzę olbrzymie zmiany i też potrzeby. Przede wszystkim zmieniło się zdrowie dzieci. Te wymagania i potrzeby, które stawia nam właśnie zdrowie najmłodszych, są coraz większe. Borykamy się z wieloma chorobami cywilizacyjnymi i widzimy, że rola medycyny szkolnej, tym samym pielęgniarek szkolnych jest kluczowa, jest bardzo ważna. Także ta rola rośnie, znaczenie rośnie i to jest to, co się właśnie zmienia w ostatnich latach. Wyzwania i szanse, jakie stoją przed pielęgniarkami, tutaj wypowiem się w polu, w którym ja pracuję, czyli z pielęgniarkami szkolnymi. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, wczesne wykrywanie wielu chorób jest kluczowe we wczesnych interwencjach i w zapobieganiu chorobom. Także widzę tutaj olbrzymi potencjał, olbrzymie możliwości dla rozwoju medycyny szkolnej i pielęgniarek, ich prestiżu, ale ważności też tego właśnie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, z którymi tak bardzo boryka się teraz świat. Widzę tutaj olbrzymią szansę dla digitalizacji też całego procesu i medycyny szkolnej, ale też badań bilansowych w celu lepszej diagnostyki, sprawniejszej diagnostyki, ale także w przyszłości podejmowania decyzji na podstawie faktów. Także tutaj w ostatnich czasach widzę, że życie postawiło właśnie olbrzymie wyzwania, które stwarzają bardzo duże szanse dla rozwoju medycyny szkolnej i pielęgniarek szkolnych. Faktycznie zauważyłam podczas dzisiejszego finału, że coraz częściej pojawiają się nowe technologie jako rozwiązania dla pacjentów z demencją, którzy są pacjentami, którzy nie do końca są zapoznani z tymi nowymi technologiami, z telefonami, z komputerami. Więc może być to kontrowersyjne, natomiast jest to nieuniknione. Za chwilę my będziemy tymi pacjentami, za chwilę osoby, które na co dzień już żyją z nową technologią, będą tymi pacjentami, więc ta zmiana musi się dokonać. Małymi kroczkami, tak? Nie musimy na tym etapie wdrażać takich rozwiązań bardzo zaawansowanych, które by stanowiły trudność dla pacjentów niezaznajomionych z taką technologią, ale to może ewoluować przez następne lata i doprowadzić do momentu, kiedy będziemy tej technologii używać właśnie, żeby wspierać pacjentów z demencją. Przede wszystkim powiedziałabym, nie bójcie się i nadsyłajcie swoje pomysły. Jakkolwiek Wy je odbieracie, czy są dobre, czy nie jesteście pewni, czy boicie się, one zawsze są iskierką, taką inspiracją i wnoszą coś nowego. Mogą odkryć coś nowego, jakieś obszary, o których istnieniu nawet jeszcze dzisiaj nie wiedzieliśmy. Także nadsyłać i nie bać się, odważnie prezentować swoje pomysły.